No i teraz do tego stresu, jeżeli nałożymy jeszcze filtr niezrozumienia drugiej strony i odwrotnie, no to kiedy, w którym momencie ma ten sukces nastąpić? To dwie strony wychodzą. To dwie strony wychodzą szybciej niż wolniej. I jest zgrzyt. I jest zgrzyt. Mało tego, ta osoba wychodzi totalnie poturbowana i zdemotywowana. To są super dzieciaki, bo to są dalej dzieciaki. Mi ktoś żartobliwie zwraca uwagę permanentnie, nie mów na nich dzieciaki, bo to są już dorosłe osoby. Natomiast to są dalej dzieciaki. Emocjonalne dzieciaki, ale z pasją, z chęcią do podbijania świata. Trzeba kochać ludzi. I mówię tutaj w przenośni i dosłownie. Trzeba lubić ludzi, trzeba szanować ludzi. No, o rodzinie nie wspomnę, no bo to chyba jakby core wszystkiego. I myślę, że trzeba mieć dużo takiej determinacji i konsekwencji w sobie. Bo marzenia mają to do siebie, że lubią się spełniać, no ale każdemu szczęściu też trzeba trochę dopomóc. Drodzy widzowie, koncentracja lasera, skrajnie głębokie zainteresowania i skrajna nieumiejętność relacji z ludźmi. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, a naszym gościem jest Agnieszka Szymańska, czyli pierwsza w Polsce osoba, która w osobach z zespołem Aspergera dostrzegła ASA. I tak nawet nazwała swoją fundację Asperger, która potem zmieniła nazwę na AsPower. Cześć, dzień dobry. Cześć Agnieszko. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Dziękujemy, że do nas dołączyłaś. Ja również dziękuję za zaproszenie. Nie mogliśmy się doczekać tego odcinka, bo jest wyjątkowy. Rozmawialiśmy w kuluarach trochę o tym. Część z Was, jeśli nie wie, co to jest Asperger, możecie i zobaczyć sobie serial Good Doctor, który fajnie określa, ale myślę, że trochę głębiej porozmawiamy o naszych realiach, z czym się mierzymy, więc myślę, że możemy zaczynać. To ja może tak tytułem wstępu. Dobra. Nasza fundacja, bo ja dzisiaj reprezentuję grupę osób, które tą fundację założyły. Ja jestem jej prezeską, natomiast towarzyszy mi w tej misji trzech wspaniałych przyjaciół, partnerów biznesowych i najzwyczajniej w świecie ludzi. Fundację tą dedykowaliśmy i ona z założenia jest dla młodych, dorosłych osób będących w spektrum autyzmu. Nie ograniczamy się tylko do Aspergera, chociaż ten Asperger z przyczyn osobistych był inspiracją do założenia oczywiście tej fundacji. Natomiast my ją dedykujemy wszystkim wysoko funkcjonującym osobom będących w spektrum, wchodzących właśnie w dorosłe życie zawodowe i akademickie. To powiedz, kiedy tak naprawdę można zauważyć, że to się zaczyna? Czy to widać już u małych dzieci, czy to pojawia się w wieku nastoletnim? Możesz powiedzieć coś więcej? Ja nie czuję się tu ekspertem, jeżeli chodzi o diagnozy i nie chciałabym może tak głęboko wchodzić w opisywanie i relacjonowanie przypadków i każdego przypadku, bo każdy z tych przypadków jest po prostu inny. Natomiast tak, daje się zauważyć te różnice już w okresie zarówno takim dziecięcym, ale nie zawsze. Okay. Nie zawsze. Moje doświadczenia i początek z zespołem Aspergera miały miejsce blisko ćwierć wieku temu. Bo wówczas stałam się szczęśliwą posiadaczką i matką syna właśnie z tą dysfunkcją. Ja dzisiaj oczywiście mówię o tym z odrobiną żartu, bo ten czas, który jest za nami, to nie był łatwy czas. To było dużo wyzwań, było dużo momentów i takich epizodów, które sprowadzały nas jako rodzinę czasami do podłogi, ale dzisiaj z perspektywy czasu jesteśmy dumni z tego, co jako jednostka rodzinna osiągnęliśmy i dzisiaj już mogę sobie pozwolić na tego typu żarty i dygresje. To może zróbmy sobie taki przegląd spektrum autyzmu, zespół Aspergera. Czym się objawia generalnie, na podstawie jakich cech, może jakiegoś przykładu, poznać, że chyba coś jest na rzeczy. Mój syn był często określany mianem
kogoś innego, kosmity, dziecka nie do końca wychowanego, co oczywiście miało zupełnie inne podłoże, natomiast na tamten czas nikt nie potrafił tego fachowo nazwać, nie potrafił dookreślić tego spektrum, w którym my się znajdowaliśmy, tej właśnie neuroróżnorodności, o której ja dzisiaj próbuję mówić i opowiadać. Pierwszy kontakt z osobą, która zwróciła uwagę i kierunkowo idealnie wskazała punkt zaczepienia, to jest moment, kiedy mój syn kończył już 14 lat. My się zdiagnozowaliśmy praktycznie w okresie już pełnoletności, czyli dość późno. Dość późno. A po drodze cała masa epizodów i heroicznej pracy nad rozumieniem siebie nawzajem przede wszystkim, zarówno jako rodzina, jak i jako ludzie, bo osoby neuroróżnorodne, jak to jedna z naszych ambasadorek, Monika Richardson, pięknie dookreśla, mają po prostu trochę inaczej okoblowany mózg niż osoby neurotypowe. To nie oznacza, że są dziwni. To oznacza, że po prostu postrzegają świat trochę inaczej, widzą go trochę inaczej, funkcjonują trochę inaczej, a ponieważ stanowią zdecydowaną mniejszość w stosunku do całej populacji, no to mają trudniej. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Można powiedzieć, że tacy ludzie mają zaszyte też zestaw takich cech skrajnych, że mają niewiele cech umiarkowanych, czyli zainteresowanie jakąś wąską dziedziną jest bardzo głębokie, a nie takie przeciętne, a umiejętności towarzyskie są właśnie takie, to chyba poniżej, na pewno poniżej średniej, nie wiem czy niskie, czasami bardzo niskie, to są różne kombinacje. Pytanie, czy ktoś z takim spektrum na przykład może być bardzo towarzyski, czy to raczej jest sygnał, że to nie ten kierunek? Może być bardzo towarzyski. To jest na pewno domena zdecydowanej mniejszości, ale może być. Na pewno jest to umiejętność, którą daje się również wytrenować. I idealnym przykładem tu jest mój syn, który był jako dziecko bardzo słabo rozwinięty społecznie. Natomiast teraz, wchodząc w różne struktury, potrafi być duszą towarzystwa. Chce nią być, może o tak. Może też nie wszyscy tak mają świadomość, ale na Zachodzie jest to dosyć już taki nauka na ten temat rozwinięta i dużo gwiazd, czy sportu, czy biznesu, przypisuje im się bardzo dokładnie te cechy, czyli Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Messi, Stallone, Schwarzenegger, cała grupa osób takich skupionych, małomównych, które widzą tylko plan A i nic więcej generalnie. To prawda. To Więc to tworzy pewną wyjątkowość tych ludzi z drugiej strony, Zdecydowanie tak? Więc ja patrzę tu z tej strony i widzisz, tak jak zaczęliśmy rozmowę chociażby o tym serialu Good Doctor, gdzie przedstawia tam główna postać jest lekarzem i to wybitnym w swoim fachu, w swojej specjalizacji. I cieszę się, że przyjęłaś to zaproszenie, bo mamy takie wrażenie, że jednak w Polsce wciąż jednak za mało się o tym mówi, a może po prostu się tego nie rozumie. I to chyba to jest ten właściwy kierunek. Ale ja zanim byśmy poszli dalej, to chciałbym Ciebie zapytać jako też rodzic, jak sobie radziłaś, czy jak sobie radziliście w rodzinie, bo mówisz, że też czasami do podłogi, myślę, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, z czym się mierzyliście, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało gdzieś tam w odcinku, bo pewnie będziecie inspiracją dla innych osób, którym możecie po prostu dzięki temu tej rozmowie pomóc. Jak sobie radziłaś w karierze, w życiu zawodowym? Wiem, że tu w miejscu, w którym jesteśmy, jest kilka dużych firm, w których byłaś i wykonywałaś również ciężką pracę. Powiedz, jak sobie w ogóle z tym radziłaś i gdzie byłaś, zanim dotarłaś tu?
No ja zawsze miałam szczęście do ludzi. Może tak to spuentuję jednym zdaniem. Byłam otoczona grupą wspierających mnie osób i mówię tu o najbliższym oczywiście otoczeniu rodziny, o moim mężu, o mojej mamie. Samodzielnie byłoby trudno. Nie byłabym w stanie realizować się zawodowo przy jednoczesnym wychowywaniu, należytym wychowywaniu dziecka będącym w spektrum. Ja na tamten czas oczywiście jeszcze tego w tej formule nie nazywałam, no ale wyzwania były. Wyzwania codzienne były. Codzienne, niejednokrotnie również nocne, bo to się zawsze, wiecie, tak patrzy z lotu ptaka pobieżnie na pewne historie, natomiast te historie one się toczą dzień do dnia, prawda? One mają swój początek, ale jakby końca nigdy nie widać. Udawało mi się przy wsparciu. Samodzielnie byłoby trudno. Jeszcze raz to chciałabym podkreślić i żeby to dobrze wybrzmiało. Mój syn miał to szczęście, że miał też tych ludzi kochających go wokół i wspierających. Dlatego jako jednostce rodzinnej, komórce było nam dość stosunkowo, nie chcę powiedzieć, że łatwo, ale do przejścia i tego absolutnie wszystkim życzę, ale wiemy, że w życiu i w realu tak nie ma. Nie wszyscy nie mają tyle szczęścia. Stąd jakby pomysł i inspiracja właśnie na tego typu działalność. Czyli chcecie się tym szczęściem, tą wiedzą, doświadczeniem podzielić z innymi, żeby było im łatwiej niż było wam? Żeby nie musieli tego samego przechodzić. Również, tak. Ja jeszcze w momencie, kiedy nasze dziecko nie było zdiagnozowane, już wówczas wiedziałam, że będę chciała coś zrobić. Coś takiego ekstra, skoro to życie zawodowe jakoś tam mi się układa. Jestem szczęśliwą osobą, jestem szczęśliwą kobietą, jestem mimo wszystkich wyzwań szczęśliwą również matką, bo dzieci mam przekochane, mam ich 2. Wiedziałam, że będę chciała coś zrobić, żeby wesprzeć te osoby, które tego wsparcia potrzebują, bo nie zawsze jest łatwo i przy założeniu jeszcze, że nie ma całej tej takiej infrastruktury sprzyjającej, to może być właśnie bardzo ciężko, wręcz heroicznie. I myślałam, osoby, które mnie dobrze znają, wiedzą, że jakby zastanawiałam się nad konceptem przez kilka lat. Ale nie znajdowałam nic, co byłoby takim obszarem, takim wątkiem innowacyjnym, wnoszącym coś takiego realnego, rzeczywiście wspierającego ludzi. No i jak to w życiu bywa, scenariusz napisało życie, ponieważ wyobrażałam sobie w momencie, kiedy mój syn kończył edukację licealną, że jak zda maturę lub jej nie zda, było mi na tamten moment już wszystko jedno, to będzie najszczęśliwszy dzień w historii naszej rodziny, ponieważ skończą się te wieczne wycieczki do szkoły, tłumaczenie, a dlaczego tak powiedział, a dlaczego tak się zachował, a dlaczego to zrobił, tudzież dlaczego tego nie zrobił. No i o jakże się myliłam. Ponieważ to był moment, kiedy on tą maturę zdał ją bardzo dobrze, natomiast z dnia na dzień musiał zacząć stanowić o sobie jako autonomiczna jednostka. Tak? Wyszedł spod parasola mamy, która nie pójdzie już na wyższą uczelnię, nie dostanie się na nią, nie załatwi sobie spraw, spraw w dziekanacie. Mama również nie pójdzie na rozmowę rekrutacyjną o pracę. W momencie, kiedy to dziecko, które jeszcze miesiąc wcześniej było pod tym parasolem takiego wsparcia i tłumaczenia w momentach, kiedy była taka potrzeba, a tu z dnia na dzień trzeba było zacząć stanowić o sobie. I to był moment, kiedy po raz drugi tak na bardzo poważnie zaczęłam szukać jakiegoś wsparcia na zewnątrz, bo widziałam zagrożenia płynące z zewnątrz po tych wszystkich doświadczeniach i nieudanych lub mniej udanych próbach podejmowanych przez niego
kształcenia się na wyższych uczelniach, tudzież podejmowania pracy. No i najzwyczajniej w świecie tego wsparcia nigdzie takiego namacalnego nie znalazłam. Tu jakby jest taka systemowa dziura, gdzie dziecko wychodzi spod parasola szkoły, gdzie jest pedagog, gdzie jest psycholog. Takie dziecko nawet, może teraz trochę się narażę swoją wypowiedzią, ale jest dość atrakcyjne jako jednostka w szkole, bo są na niego jakieś tam dodatkowe pieniądze, więc w sumie nawet czasami dobrze, jak jest taka osoba w szkole, jedna, druga czy nawet 10, bo to są dodatkowe zasoby finansowe dla takiej placówki. Ale już jak to dziecko z tej szkoły wychodzi, to jest koniec. To jest ściana. Ono musi zacząć sobie radzić tak, jak stoi. Inna rzecz, że w szkole takiej klasycznej to nawet nie ma w Polsce na jakichś parametrów talentów, predyspozycji, które by to wykryły. Tak. Po prostu 30 minut i to dziecko, okej, tu jestem dobry, tu lepiej się nie pchasz, tu jestem bardzo dobry i... Tak. Agnieszka, no, I taki test predyspozycji po prostu. Tak. No? ale jeśli się zderzyliście z tą ścianą, no bo była nieunikniona. Tak. Jednak ja się cieszę, że ponownie to powiem, bo powinniśmy otwierać oczy takimi rozmowami, bo myślę, że nie jesteście jedyną rodziną w Polsce, która się z takimi sytuacjami mierzy, z systemem. I na koniec, jak sobie poradzić? Czy rozwiązaniem jest właśnie wasza fundacja? Podpowiedz. Rozwiązaniem na pewno są takie organizacje, na pewno jest nasza fundacja, na pewno są grupy osób, bo ich nie brakuje, które są otwarte na neuroróżnorodność, no bo to trzeba nazwać po imieniu. Mówiąc o neuroróżnorodności, mam tu na myśli spektrum autyzmu, mam tu na myśli osoby z ADHD, mam tu na myśli osoby z dyslekcjami, z zespołami Touretta i całą jeszcze inną gamą, że tak powiem, dysfunkcji. To jest wszystko neuroróżnorodność, która no, jest odmienną formą funkcjonowania aniżeli ta neurotypowa. Natomiast jest, tak jak już też wcześniej wspominałam, w tej mniejszości i niezrozumienia. Niezrozumienia niepodyktowaną, ja chcę sobie przynajmniej tak to tłumaczyć, że niepodyktowanego niechęcią ze strony ludzi, tylko po prostu brakiem wiedzy i zrozumienia. Nie ma tej wiedzy. Tak? My jakby, jeżeli sami nie usiądziemy na dzień dzisiejszy i nie będziemy chcieli znaleźć źródła, dlaczego tak się dzieje, to tej wiedzy nie ma. Nas do tego nikt nie przygotowywuje, tak? Ani w szkole, bardzo mało się o tym, że tak powiem, mówi. W mediach, jeżeli już w telewizji, mówię o telewizji, pokazuje się tego typu przypadki, to wybiera się na... Przepraszam za sformułowanie, ale chcę najbardziej obrazowo, jak potrafię to wyartykułować. Jeżeli ktoś jest na tyle atrakcyjnie poszkodowany przez los, że nadaje się go pokazać w telewizji, no to tak, to jest wtedy Jest potrzeba. klikalny, jest tak, klikalny, więc tak, jest potrzeba. Tak, więc jest potrzeba. Ale jeżeli po drugiej stronie mamy przykładowo tak jak mój syn, przystojnego faceta, który na pierwszy rzut oka nie wzbudza żadnej litości, no bo i niby dlaczego. Zachowuje się czasami ekstrawagancko, no to jest odbierany jako arogancki, młody, niewychowany człowiek po prostu. Więc w imię czego niby mu współczuć i dlaczego mu pomagać, tak? Tym bardziej jak mówisz, że przystojny, nie? To też jest... No dla mnie tak. No, no dobrze. No bo to, co jest ciekawe w fundacji, to to, że ona się nie zajmuje, właśnie nie jest skierowana do dzieci czy do rodziców dzieci małych, Tak. tylko do młodych ludzi, którzy tą karierę zaczynają. Tak. Czyli wychodzą z domu i zaczynają swoje dorosłe życie, tak? Dorosłe życie, które... I się zaczyna problem. Wyzwania. Wyzwania. Okej, no Tak. to teraz co wy robicie, co fundacja, w jaki sposób wspiera takich młodych ludzi w dorosłym życiu, wejściu w dorosłe życie?
My chcemy być takim pomostem, jesteśmy zasadniczo, bo nasza działalność praktycznie trwa już blisko 2 lata. Wchodzimy w 3. rok. Tak formalnie, w formule sformalizowanej, nieformalnie, no to wiadomo, że koncepcyjnie to myślę, że jakieś 5 lat. Parę lat pewnie. wcześniej Tak, parę też. lat wcześniej. 5 lat będzie. Staramy się być takim pomostem i takim łącznikiem między światem zawodowym, czyli pracodawcami, firmami, do których ja ich cały czas określam mianem dzieciaków, ale to są młode, dorosłe osoby wchodzące w ten rynek pracy, trafiają. I pierwszą barierą, którą napotykają, to jest rozmowa rekrutacyjna. Gdzie, jak wiemy, jest takim momentem stresogennym chyba dla każdego. Tu już nie ma żadnych podziałów na osoby atypowe, neurotypowe. To jest taki moment, kiedy każdy się absolutnie stresuje, bo skoro już idzie na tą rozmowę, no to wiadomo, że Musi się zmierzyć i z jakimś zamysłem, zamiarem, czyli podprogowo z chęcią pozyskania tej pracy czy posady. Więc się stresuje. No i teraz do tego stresu, jeżeli nałożymy jeszcze filtr niezrozumienia drugiej strony i odwrotnie, no to w którym momencie ma ten sukces nastąpić? To 2 strony wychodzą. To 2 strony wychodzą szybciej niż wolniej. I jest zgrzyt. I jest zgrzyt. Mało tego, ta osoba wychodzi totalnie poturbowana i zdemotywowana. Wiesz co, ale to tak sobie myślę, no nawet jeśli jesteście 2 lata, a myślę, że tak jak powiedziałaś, to ogólnie wasz zamysł i to wszystko powstawało parę lat wcześniej, to uważam, że trochę jesteście perełką, bo wydaje mi się znowu, że możecie być czymś wyjątkowym dla wielu przedsiębiorców. Mi się wydaje, że Asperger jednak w dużej części osoby są raczej takimi ścisłowcami, tak mi się wydaje, a przynajmniej takie ja mam, to są moje doświadczenia. I wydaje mi się, że jeśli wy dajecie swój filtr i chcecie taką osobę umożliwić, wprowadzić ją gdzieś do jakiegoś przedsiębiorstwa, to może być nieoszlifowany diament, bo on przejdzie te rzeczy, które wytną go normalnie z możliwości funkcjonowania i dania dużej wartości firmie, a de facto dacie po prostu osobę kompletnie sfokusowaną na tą konkretną... Dopasowaną do stanowiska. Absolutnie, tak? Damy konkretną osobę z konkretną instrukcją obsługi do tej osoby. Taki jest zamysł, taki jest koncept. Oczywiście tu trochę przerysowywuję tą swoją wypowiedzią, tą instrukcję obsługi, natomiast mówię o tym nie bez kozery, ponieważ tak jak już też kilkanaście zdań do tyłu powiedziałam, że każda z tych osób jest inna, tak jak najzwyczajniej w świecie każdy człowiek chodzący po tym świecie, tak? Jest inny. Nie da się wypracować teraz dla osób neuroatypowych jakiegoś jednego wspólnego schematu i procedury, którą się wdroży do wszystkich firm. Natomiast da się wypracować wspólne schematy, jeżeli chodzi o proces właśnie rozmowy rekrutacyjnej, jakie pytania zadawać, jakich być może niekoniecznie, albo jak je formułować, żeby one były zrozumiałe dla tej drugiej strony. Da się stworzyć przestrzenie naprawdę dość małymi nakładami i zmianami wewnątrz firm, żeby stworzyć warunki komfortowe dla takiej osoby. Przykłady, komunikacja mailowa, a nie bezpośrednia, telefoniczna, 10 coli, Zoomów i nie wiadomo jeszcze czego tam po kolei. Elastyczne godziny pracy. Jeden przykład z jednej z rozmów rekrutacyjnych osoby atypowej, pytanie do młodego człowieka, czy lubisz się spóźniać? No i osoby atypowe jakby mają to do siebie, że z założenia nie rozumią istoty kłamstwa
i zasadności oszukiwania, tak? No a ponieważ się spóźniał, no to odpowiedź brzmiała: nie lubię, ale spóźniam się zawsze. Tak. Tak? No, No i ma to logiczny sens. i ma to logiczny I sens. powinien dostać punkty za otwartość, No więc, a dostaje no punkty za spóźnianie się. No właśnie. Inna rzecz, że takie osoby też potrafią, albo część z nich lubi pracować w nocy. tak, to prawda. Tak, to prawda. A biury, które pracują w nocy, no zdarzają się takie, ale to raczej jest 8-16, a po 16 no to programiści na pewno. To ja bym chciał się dowiedzieć od Was i od Ciebie, w jaki sposób z jednej strony Wam pomóc i w którym miejscu obecnie jesteście, tak? Czego potrzebujecie de facto. Dzisiaj jesteśmy na przededniu, tak na dobrą sprawę, uzyskania, mam nadzieję, że uzyskamy status OPP, czyli Organizacji Pożytku Publicznego, bo w prawie jest tak, że przez 2 lata trzeba jakby uzasadnić swój byt jako taka organizacja, żeby ten status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskać. To nam pomoże o tyle, że będziemy mogli wyciągnąć rękę o podatki. Nie wiem, czy mówienie o pieniądzu w pierwszym czytaniu jest właściwym i stosownym, no niemniej jednak jest. umówmy Pytanie się. jest otwarte, co się przyda, nie? Trochę tak wkładam Słuchaj, kij w bez mrowisko, pieniędzy się nie tak, ujemy, dokładnie. no, Trochę umówmy wkładam się, kij w mrowisko, natomiast umówmy się, że no bez pieniędzy nie da się na pewno zrobić dużych rzeczy. Chociażby dlatego, że ludzi, którzy pracują nad pewnymi rzeczami, najzwyczajniej w świecie też trzeba opłacić, tak? Wolontariat jest, że tak powiem, Jakąś praktykowany formą, ale jest no- jakąś formą, ale Do wysoko wyspecjalizowanych ludzi, To prawda. też nawet Wysoko wyspecjalizowani wolontariuszy to wiesz, może jakąś część swojego czasu są gotowi poświęcić, ale na koniec, umówmy się, każdy z tych osób też chce funkcjonować, żyć pewnie na prawda. jakimś poziomie, po coś ci ludzie się uczą, doświadczają i tak dalej, więc nie oszukujmy się, potrzebne są pieniądze, po prostu. zgadza się. Więc jak już uzyskamy ten status Organizacji Pożytku Publicznego, to na pewno będziemy prosili, mam nadzieję, że jeszcze zaprosicie mnie panowie i to będzie ten moment, kiedy radośnie ogłoszę, że można już te podatki przekazywać na tą naszą organizację. Ja liczę, że kiedy wyemitujemy ten odcinek, to już będzie będzie ten będą moment. gratulacje i będziemy mogli będzie ten napisać to moment. od razu, więc absolutnie. i link podać poniżej, tak. To ja już dzisiaj z tego miejsca dziękuję za ten miły gest. Na dzień dzisiejszy oczywiście można nas wspierać poprzez wpłatę darowizny na konta, które są dostępne Też pokażemy to. na stronie fundacji. Ale uwaga, można nas i nawet trzeba wspierać poprzez zakup świec w ramach jednego z projektów, który powołaliśmy w ramach fundacji, który jest realizowany przy współpracy właśnie z osobami atypowymi. Jest to projekt świec. Wykonywanych z oleju rzepakowego w formule takiej manufaktury jako inspiracja do tworzenia miejsc pracy. My przez różne projekty, bo to jest pierwszy z naszych projektów, myślę, że na przełomie najdalej kwartału tego roku wyjdzie drugi z naszych projektów. Nie mogę jeszcze o nim mówić, bo jest to owiane taką trochę tajemnicą marketingową. Trzeba wejść na stronę. Tak, można tam trochę między wierszami wyczytać. Sprawdzajcie na stronie. Można już między wierszami wyczytać, no niemniej jednak trzymamy to jeszcze póki co w tajemnicy. To będzie kolejny projekt, który pokładamy ogromne nadzieje, że otworzy wiele biznesów na właśnie ten rynek pracownika atypowego. Okay? I to jest ta część finansowa, natomiast ogromnym wsparciem, bo jakby misją, ideą, koncepcją tej naszej fundacji jest szerzenie wiedzy. Jest uświadamianie ludzi, czym jest ta neuroróżnorodność, co to za twór i że to nic takiego strasznego, to po prostu tak jak już wspominałam, trochę inaczej okablowany mózg, inna perspektywa, inna optyka, ale nie znaczy gorsza. I to szerzenie wiedzy my dzisiaj budujemy
przez aktywność na social mediach, tam nas można obserwować, tam można nas wspierać poprzez udostępnianie naszych treści, informacji o naszym istnieniu, bo wiem dzisiaj z tego horyzontu i tej perspektywy dwuletniej, że po każdej naszej takiej aktywności zawsze jest jakiś odzew, ktoś się odzywa, ktoś albo potrzebujący, albo ktoś z pomysłem, jeżeli chodzi o wspieranie nas. Więc to ma sens, to działa, no ale tu skala zrobi, że tak powiem, sukces. Tak? Dzisiaj jeszcze jesteśmy, że tak powiem, w takim przednówku, ale determinacji... No, akurat przedwiośnie. Przedwiośnie, tak. Ale determinacji, konsekwencji nam nie brakuje. Dla nas to jest taki epizod już do końca życia. My go będziemy skrupulatnie uprawiać, więc mam nadzieję, że za kilka lat, za kilkanaście to już będzie taka masa, która zmieni bieg historii w niejednym życiu. Wydaje mi się, że to jest też to, co robicie, to niesiecie tak ulgę i tym osobom, Zgadzam się. i im najbliższemu otoczeniu, szczególnie rodzinnemu, czyli rodzicom, Taki jest zamysł. też chyba małżonkom, współmałżonkom, no i być może też dzieciom potem, które są dziećmi takich rodziców, którzy na przykład, nie wiem, są skrajnie wyczuleni na hałas. Nie? Tak, 100% zgoda. I Jeszcze jak- mogą się generować konflikty na tym tle. I się generują oczywiście, tak. No, wszystko jest oczywiście podyktowane tą brakiem wiedzy, tak? I brakiem tej instrukcji obsługi i rozumienia się wzajemnego. Wesprzeć nas można przez wszelkiego rodzaju partnerstwa. My dzisiaj bardzo dużo kierujemy treści i też myślę, że w przeciągu 2 maksymalnie miesięcy będziemy mieli gotową ofertę współpracy dla firm. Nie mogę też za dużo jeszcze chwilowo Jasne. o tym opowiedzieć, natomiast myślę, że projekt absolutnie innowacyjny, otwierający takie oczy po tej stronie przedsiębiorców, ale też dających taką ulgę i sprawczość dla osób atypowych. Także wszelkie partnerstwa, które już dzisiaj pozyskujemy, są dla nas taką olbrzymią trampoliną do łączenia tych 2 światów i dawania takich szans. Nawet jeżeli nie tu i nie teraz, to rysowania tego, co może być w przyszłości i może się zmaterializować. To ja mogę dodać, że nawet są zawody, nie wiem jak w biznesie, ale w sporcie wyczynowym, gdzie to jest w ogóle wymóg konieczny. Nawet taka Formuła 1, to tam, żeby przy 300 km na godzinę przez 3 godziny jeździć i nie mrugnąć, to też trzeba mieć pewną konstrukcję psychiczną, żeby ani się nie znudzić, szału nie dostać i się nie rozwalić na zakręcie. I wydaje się, że tam z tej pierwszej, nie wiem, 12, 15, to wszyscy są zrekrutowani z tego. No już nie mówię o płatnościach elektronicznych w PayPalu, gdzie się okazało, że wszyscy ludzie, którzy tworzyli płatności elektroniczne na świecie, to mieli Aspergera. I co ciekawe, to nie był jakiś warunek konieczny, tylko okazało się, że stworzyli grupę zainteresowań Star Trek, a potem grupa zainteresowań kodowanie. No i co tu zrobić? A może rozwalmy tradycyjną bankowość. Taki mieli cel, żeby zabić tradycyjną bankowość. Części może im się to udało i uznali, że to jest fajna inicjatywa. No i tak powstał właśnie PayPal. I co ciekawe, po prostu w otoczeniu bliskich sobie, podobnych sobie, skrzydeł dostali, a poza tym miejscem nie byli w stanie żaden, ani Elon Musk, ani tam cała gromada ludzi, którzy stworzyli Facebooka, LinkedIna. No to okazało się, że tam, gdzie kodują, są super szczęśliwi, pracują 100 godzin w tygodniu i się nie męczą, a poza tym mają problem, żeby się dogadać w warzywniaku, żeby coś w urzędzie załatwić. Tak, dokładnie. I ktoś powie, niemożliwe, geniusz czy idiota? Tak. Trochę i to, zależy jak spojrzeć. Zależy jak chcemy na to patrzeć, prawda? Jak jesteśmy już przy tego typu ciekawostkach, to koleżanka swego czasu też podesłała mi artykuł traktujący o tym, że armia izraelska rekrutuje właśnie do analizy danych osoby z Aspergerem. Wow. Konkretnie, tak? Genialne. Także No, wiecie co, tak jak sobie rozmawiamy, mi cały czas w głowie siedzi świetnie zobrazowane to, że inaczej okablowany mózg, jest to pięknie powiedziane. I sobie myślę też tak, może trochę żartobliwie, ale sobie myślę też tak, że
u kobiet i u mężczyzn też ten mózg jest inaczej okablowany, Oczywiście. a na końcu przez wiele lat, pokoleń i wieków wzajemnie gdzieś tam przekazywaliśmy sobie, jak się komunikować. Trzeba się doporozumieć, prawda? Nie? I na Tak. końcu zobacz, że zakładamy rodziny i razem żyjemy i mamy się coraz lepiej jako ludzie. W sensie rodzin, czy kobieta z mężczyzną, tak? A tu o tym innym okablowaniu to właśnie Izraelu, o którym opowiadasz, wow, tego nie słyszałem, tak? Więc ciekawostka niezła. Tak. Więc super. Cieszę się z tej inicjatywy, bo myślę, że pomysł macie genialny i wiele firm... I jest to duża nisza po prostu. To jest duża nisza, to są super dzieciaki, bo to są dalej dzieciaki. Mi ktoś żartobliwie zwraca uwagę permanentnie, nie mów na nich dzieciaki, bo to są już dorosłe osoby. Natomiast to są dalej dzieciaki. Emocjonalne dzieciaki, ale z pasją, z chęcią do podbijania świata. Tylko tak łatwo jest im ściąć skrzydła w momencie, kiedy to niezrozumienie weźmie górę i ta niechęć do rozumienia, dlaczego tak, a nie inaczej, powoduje, że idziemy na skróty i dyskryminujemy te osoby. Nie boję się też użyć tego słowa, bo w wielu przypadkach tak jest. Tu trochę z takiego optymistycznego wariantu przejdę na mniej optymistyczny. Nie wiem, czy panowie wiecie, ale na 10 prób samobójczych 7 to są panowie, a z tych 7 zdecydowana większość to osoby w spektrum. Więc to są takie historie, które zatrzymują, ale fajnie by było, gdyby tych historii było coraz mniej. Zgadzam się. Jestem absolutnie za tym. Tym bardziej uważam, że osoby z tym spektrum na pewno jeśli już mają kogoś, kto rozumie ich, to na koniec, jeśli mają taką samą osobę, która też ma to spektrum, to pewnie im funkcjonowanie jest bardzo proste, tak sobie myślę, bo oni mówią po prostu tym samym językiem. Swoim językiem. I to jest dla nich na pewno genialne, więc fajnie, że ja zapraszam na wszelkie warsztaty, które my organizujemy w takiej formule, gdzie udział biorą i osoby neurotypowe i atypowe. My żadnych podziałów na tego typu warsztatach nie stosujemy. Tam po prostu każdy wchodzi sobie anonimowo i albo dostaje płótno i zaczyna malować, albo dostaje świecę i zaczyna ją lepić, tudzież przyozdabiać. Albo wchodzi na warsztat, gdzie za chwilę będzie brał aktywny udział w sztuce teatralnej improwizacji. I to są tak fantastyczne doświadczenia z mojej perspektywy i z mojej optyki, gdzie często te dzieciaki, w cudzysłowie, przychodzą takie zamknięte w sobie, a wychodzą tak rozentuzjazmowane i ożywione, wow, że to jest absolutnie coś, czego nie da się ani wycenić, ani do opowiedzieć. To trzeba przeżyć. Czego można się od nich nauczyć? Absolutnie wszystkiego. Zaczynając od takiej autentycznej autentyczności i uczciwości. To jest, uważam, taka ich domena przewspaniała, której w dzisiejszym świecie brakuje. My jako ludzie lubimy słyszeć to, co chcemy usłyszeć. Niby deklarujemy się jako osoby autentyczne, ale umówmy się, w boju gdzieś nam to wychodzi, prawda? W tej części atypowej to jest takie naturalne i spontaniczne. To tak jak u dziecka. Tak? Dziecko powie wszystko. Tak. Dziecko prawdę ci powie. Chcesz usłyszeć, co tam się albo nie u sąsiada dzieje, bo feedback zapytaj. Możesz dostać po prostu taki czasem, że później siedzisz cicho i myślisz. Właśnie. Dokładnie tak samo jest u osób atypowych. Przynajmniej ja do tej pory mam takie doświadczenia i z tymi osobami, którą miałam przyjemność przebywać, ale również z relacji ich najbliższego otoczenia, tak? Czyli ta autentyczność i ta uczciwość. Co jeszcze? Rzeczywiście to są osoby bardzo kreatywne i z taką specyficzną optyką i pojmowaniem rzeczy, na które
osoba neurotypowa nie zwróci uwagi, nawet jak jej się to będzie pokazywało palcem. To jest niesamowite, jak osoba atypowa potrafi zatrzymać czas i skupić się, skoncentrować na jednej rzeczy. Ale no to trochę już było o tym. Ale sami tego często chcielibyśmy, nie? Takiego właśnie zatrzymania i skupienia się na jednym, bo jest tyle rzeczy dookoła, które zaburzają taką koncentrację i faktyczny cel, nie? Tak. No, mają całą masę unikatowych talentów, ale które trzeba wykopać. To nie są osoby, które się z tym obnoszą. No właśnie, i pytanie, czy te talenty na rozmowie rekrutacyjnej przeciętnej można wychwycić? Jeżeli wiemy, kogo mamy po drugiej stronie i mamy tą osobę zdefiniowaną i umiejętnie zadamy pytania, to wydobędziemy to z tej osoby. Ale jeżeli potraktujemy ją tak sztampowo i zasypiemy lawiną krzyżowych pytań na poczet tego, żeby ewentualnie wyłapać jakiś fałsz, no to nie. To jakby ta rozmowa z założenia na wejściu jest skazana na niepowodzenie. Ta osoba się po prostu zamknie najzwyczajniej w świecie w sobie i postanowi przemilczeć pewne wątki. No to jest... Trzy zasady, Agnieszka? Takie twoje 3 zasady, którymi się kierujesz w życiu, z którymi mogłabyś się podzielić z nami, omówić? Takie moje, osobiste. To na pewno empatia i zaufanie. Zaufanie w stosunku do osób, z którymi funkcjonuję, z którymi przebywam, czy to w strukturach zawodowych, czy prywatnych, w rozumieniu takim, że staram się rozumieć, nawet nie rozumiejąc. Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiana, ponieważ żeby kogoś zrozumieć i obdarzyć go jeszcze przy tym empatią, nie wchodząc w jego przestrzeń taką osobistą, to trzeba byłoby wejść w jego buty i przejść się tą jego drogą. Osoby, które mnie znają i współżyją ze mną, wiedzą, że bardzo często wypowiadam takie zdanie: okej, nie rozumiem, ale właśnie szanuję. I to jest taka chyba moja właśnie zasada numer 1. Druga to ta autentyczność i uczciwość. Ja po prostu najzwyczajniej w świecie staram się to stosować w stosunku do własnych wartości, celów i założeń, bo nie ma nic chyba bardziej satysfakcjonującego jak umiejętność patrzenia sobie codziennie rano w lustro. To po pierwsze, a po drugie chyba jestem również to winna osobom, na rzecz których staram się działać, bo one właśnie takie są. To kilka chwil temu żeśmy o tym rozmawiali. Więc też łatwo je podpatrywać i się od nich uczyć tego tak naprawdę. Uczę się. Moje dziecko mnie tego uczyło przez 25 lat. I moje drugie dziecko solidny jest... trening. Solidny trening i uczy mnie do dzisiaj. I moje drugie dziecko, które ma dzisiaj 10 lat, no też jest szczere, że tak powiem, do bólu. Ja samo z siebie po prostu, bo jest dzieckiem. Więc mam się od kogo uczyć. I to hasło, takie szczerość do bólu, może być całkiem takie dosłowne, namacalne. Tak. No, jak zawsze każdy kij ma 2 końce. Ta szczerość i ta uczciwość czasami weryfikuje dużo znajomości, dużo relacji, ale na koniec dnia jednak i tak się opłaca. Tak, warto weryfikować. Absolutnie. No i po trzecie chyba otwartość na rozwój, permanentny rozwój i na zmieniające się otoczenie, bo chyba to jest coś, przed czym nikt z nas się nie uchroni. To tempo otaczającego nas świata jest zawrotne, dynamiczne i tu trzeba być otwartym na te zmiany i na rozwój. I chyba taka aktywność, czyli nawet sam pomysł, czy ta inicjatywa, żeby tą fundację stworzyć, skoro takiej nie ma, to najprostszą drogą można czekać, aż się ktoś otworzy, albo założyć własną. Albo samemu zacząć działać. To prawda. A kto wymyślił nazwę tą pierwotną Asperger z myślnikiem? No, to napisało życie, tak? Jakby my zawsze nasze dziecko określaliśmy mianem asa.
I to się trochę tak utarło. As dosłownie i w przenośni, a ponieważ Asperger również zaczyna się od asa, to całą strukturę takiego hubu biznesowego, który wraz z wspólnikami kilka lat temu stworzyliśmy, kręci się wokół właśnie tego rzeczonego asa. I nawet te inicjały Agnieszka Szymańska. A to akurat zbieg okoliczności. Też się jak wpisuje już. To chyba takie zrządzenie trochę losu. Natomiast Może ja 3 czasami razy tak. niejednokrotnie to dementuję, że ten as nie ma nic wspólnego z moimi inicjałami, ale tak się złożyło. Nieźle. Nie chodzi o to, że to była podstawa do tego, ale że się po prostu przeplata. Widocznie gdzieś zapisane w gwiazdach. Tak. Agnieszka, z czego jesteś na przestrzeni tych wszystkich lat wyzwań najbardziej dumna? Oczywiście z moich dzieci, to po pierwsze. Po kolejne myślę, że z realizacji celów zawodowych w połączeniu z celami osobistymi. Z tego jestem dumna, bo udało mi się osiągnąć status i balans tego samozadowolenia bez naruszenia jednej i drugiej sfery, a nie zawsze tak było. Chcesz się podzielić trochę taką podpowiedzią, informacją, jak to zrobić, żeby być realizować i tu, bo ten balans to dosyć jest taki trudny do uzyskania. Trzeba kochać ludzi i mówię tutaj w przenośni i dosłownie. Trzeba lubić ludzi, trzeba szanować ludzi. No, o rodzinie nie wspomnę, no bo to chyba jakby core wszystkiego. I myślę, że trzeba mieć dużo takiej determinacji i konsekwencji w sobie. Bo marzenia mają to do siebie, że lubią się spełniać, no ale każdemu szczęściu też trzeba trochę dopomóc. Więc jeżeli jesteśmy w stanie to wszystko gdzieś tam wewnętrznie popychać do przodu i wspierać swoimi zarówno działaniami, jak i myślami, no to gdzieś na koniec dnia jest ta wisienka na torcie. Okay, czyli im lepiej pracuję, tym więcej mam szczęścia. Pewnie nie zawsze. Ale... Pewnie nie zawsze, ale oczywiście w każdej teorii jest odrobina prawdy. Tak na zakończenie to chciałabyś coś podsumować, dodać od siebie? Bardzo dziękuję, że miałam tą przyjemność spotkać się z Wami i porozmawiać na temat zarówno naszej fundacji, tego co robimy, jak i kogo chcemy reprezentować i na rzecz kogo chcemy działać. Widzimy w tym ogromny sens. Na pewno nie zaprzestaniemy. To, co robimy w tej chwili, to jest dopiero początek i mogę obiecać z tego miejsca, że będzie tego coraz więcej i myślę, że będzie też więcej takich szczęśliwych happy endów i że za kilka lat na moim miejscu będą siedziały osoby, które być może będą nawiązywały do dzisiejszego dnia i do tej pani, która coś tam, do tego dziedzictwa, które będą dzieliły się swoimi historiami i powiedzą, że w sumie ich geneza sięga właśnie założenia naszej fundacji. No, to taka puenta. Ja dodam coś od siebie, bo po części jestem bardzo wzruszony w ogóle tym, co robicie. Wami jako rodzicami. Bo dzieciaki mają czasami superbohaterów. Spidermana, tak. Supermana i tak dalej. Myślę, że z Twoim mężem, rodzicami jesteście takimi superbohaterami. Naprawdę wow. Dziękuję. Więcej nic nie powiem, bo zaraz będę płakać. No ja podobnie. Ale tak, ale coś w tym jest. Coś w tym jest. I tych super bohaterów w Polsce i na ziemi jest cała masa. I tu też taki mój osobisty apel do wszystkich ludzi, do całej naszej społeczności.
nie osądzajmy tak łatwo, nie krytykujmy, nie doradzajmy, nie dzielmy się tymi swoimi super dobrymi radami, jakbym wychował nie swoje dziecko, żeby na przykład lepiej się zachowywało, bo my nic nie wiemy o tym innym dziecku, o tej innej mamie. Każda mama z założenia, każdy tata z założenia stara się to swoje dziecko wychować najlepiej jak potrafi. No ale pewne zasoby i pewne rzeczy, które dzieją się dookoła, powodują, że akurat w danym momencie jest tak, a nie inaczej. I tak ma być. I uszanujmy to. I 12 nauczycieli ze szkoły połamało sobie zęby, a ten rodzic codziennie wstaje, Tak. walczy. Tak. Syzyfowa Ma praca. pewne taka, jakieś Syzyfowa sukcesy. praca, ale nie I się uczy oceniajmy, pokory jeżeli nie codziennie. jesteśmy w stanie pomóc, nie dlatego nawet, że nie chcemy, tylko po prostu nie mamy pomysłu, to przynajmniej nie przeszkadzajmy. Na szczęście jest ten odcinek i nasi widzowie mogą pomóc, nasi przyjaciele i znajomi. Możecie wesprzeć po prostu fundację i wspierać takie osoby jak wy, do czego oczywiście zachęcamy. Zachęcamy do komentowania, bo dzięki temu, że komentujecie, subskrybujecie, polubiacie takie odcinki, to on się niesie bardzo daleko i chciałbym, żeby poniósł się bardzo, bardzo daleko. A jeżeli macie, nawet niekoniecznie jeżeli sami jesteście takimi osobami, ale jeżeli macie kogoś takiego w rodzinie, wśród znajomych, to wyślijcie nawet nie jemu, a komuś bliskiemu, dla kogo to będzie też wartość, może jakaś ulga. Ja tu dodam nawet, że jeżeli nie macie albo nie wiecie, że macie, to też udostępnijcie, bo dzisiaj się mówi, że 1 na 50 osób jest osobą dysfunkcyjną, będącą w spektrum. A przecież każdy z nas ma większe grono niż 50 znajomych, Dokładnie. prawda? Więc rachunek Dokładnie. prawdopodobieństwa, że nawet nie wiemy, iż w tym najbliższym otoczeniu, czy trochę ciut dalszym mamy takie osoby. Agnieszka, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie. Ja Naprawdę dziękuję. mocny odcinek. Ja dziękuję. Naprawdę Poruszający. Bardzo, bardzo, bardzo. Więc dziękujemy Ci bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Cześć. Partnerem kanału Wywiadownia Gospodarcza jest Park Tenisowy Olimpia. Internetika. Agencja marketingu internetowego wspierająca firmy kampaniami marketingowymi, które realnie zwiększają sprzedaż towarów i usług. Sprawdź nasze case studies i przekonaj się, co możemy zrobić dla Ciebie.